Witajcie. Przyglądając się wynikom różnorodnych międzynarodowych rankingów, trudno oprzeć się wrażeniu, że Szwecja jest najlepsza niemal we wszystkim. Należy do krajów przodujących w wielu dziedzinach, począwszy od zapewnienia świetnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, po kwestie społeczne i socjalne, takie jak równouprawnienie, sprawność systemu emerytalnego czy generalnie dbałość o wysoką jakość życia swoich mieszkańców. Wszystko fajnie, jednak raport nie wspomina, że Szwecja wiedzie prym także w przestępczości. Jest to jedyny kraj Unii Europejskiej, w którym ilość strzelanin i przestępstw z użyciem broni nie spada. W tym filmie odsłonię kilka ważnych faktów, które zaburzą opinię o tym, że ten piękny kraj jest idealnym miejscem do zamieszkania. Chyba przyznacie mi rację, że bezpieczeństwo poprawia komfort życia, a nawet jest jego gwarantem. Dane, które przedstawia inny raport, w znaczny sposób podważają prawdziwość oceny tego wcześniejszego. Zanim przejdziemy do raportu za zeszły rok, chciałbym przedstawić pewien tekst, który ukazał się kilka dni temu. Ten krótki tekst zaczerpnięty jest ze strony Svensson Nyheter, między innymi poświęconej przestępczości. Daje on już pewien obraz tego, co tu się dzieje. Przejdźmy zatem do wiadomości Svenssona. Zwróćcie uwagę na nieszwedzko brzmiące nazwiska, kary, jakie szwedzki sąd nałożył na przestępców oraz ogrom zorganizowanych grup przestępczych, o którym opowiem nieco później. Fala przemocy w Sztokholmie. Sztokholmska policja aresztowała ostatnio około 20 osób w związku z falą przemocy. W nocy 27 stycznia wysadzono w powietrze bramę na Sibeliusgången w Åkersberga w Sztokholmie. Prawdopodobnie bomba była skierowana na młodego mężczyznę o imieniu Leif Khadra, który jest uważany za członka gangu o nazwie Hieny Husby. I był on kilkakrotnie skazany wraz z innymi członkami tej grupy, takimi jak Adel Dostami, Thomas Bach i Amir Issa. Był także osobą, która została pchnięta nożem w Nosen-Chow, dzień przed zabójstwem Einara. Postać Einara pojawi się jeszcze kilka razy w tym filmie. Khadra został skazany 22 grudnia 2022 roku na miesiąc więzienia za przestępstwa narkotykowe. We wrześniu 2002 roku wraz z innym młodym mężczyzną Abelem Asmeronem oskarżono go również o przestępstwa z użyciem broni. Zostali skazani na 2 lata więzienia za ciężkie przestępstwa. Wyrok wydany w październiku został zaskarżony, ale w grudniu sąd apelacyjny podtrzymał wyrok. W związku ze śledztwem w sprawie przestępstwa z bronią wyszło na jaw, że Khadra i Kurda popadli w konflikt. Zatrzymajmy się na chwilkę. Chodzą opinie wśród części społeczeństwa i polityków, że wysokość kar nie za wiele zmieni. Jakoś w innych państwach wprowadzono nowy system kar, który z powodzeniem obniżył poziom przestępczości. W Szwecji dopiero teraz rozważane są duże zmiany w ustawodawstwie w tym temacie. Dlaczego politycy nie kwapią się ze zmianami? Wytłumaczenie może okazać się bardzo proste. To jedna z publikacji bardzo popularnej gazety Dagens Nyheter. Chyba nie trzeba tego komentować. Wróćmy do fali przemocy. 28 stycznia o godzinie 6 wieczorem w restauracji w centrum Skogås w gminie Huddinge został zastrzelony nastolatek. Według Aftonbladet miał zaledwie 15 lat. Według informacji mediów musiał zostać zwabiony na miejsce zdarzenia, gdzie został zastrzelony. Plotki głoszą też, że nastolatek należał do greckiej grupy The Valley Network w konflikcie z kurdyjskim Foxtrotem, ale ta informacja nie jest potwierdzona. Dzień później, 29 stycznia w bramie w Upplands-Bro eksplodował ładunek wybuchowy. Teraz chyba połamię sobie język na tych nazwiskach. Pod wskazanym adresem mieszkają dwaj znani członkowie gangu, Yasin Mohdi i Mohamed Mohdi,
znany lepiej jako raper Mowgli. Są powiązani z tak zwaną siecią Bru, która miała konflikt z Banditos MC i która jest uważana za sprzymierzoną z Network Foxtrot, Kurdish Fox. W marcu 2022 roku Mowgli został aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Nie jest jasne, co się z tą sprawą stało, co może oznaczać, że nie było ścigania. Około 2 godziny później wysadzono w powietrze bramę w Hoogvegen w Upplands Väsby. Wybuch był wymierzony w Milko, który jest podejrzany o podłożenie bomby w Kista 18 stycznia. Z tego co rozumiem, w tym czasie przebywał w areszcie. Tak więc wszystko wydaje się trochę dziwne. Ale cóż, młodzi nastolatkowie, którzy postanowili robić takie rzeczy, mogli nie mieć o tym pojęcia. Jest zatem prawdopodobne, że ta eksplozja ma związek z gwałtownym konfliktem między Dahlenverket a siecią Foxtrot, w skład której wchodzą również osoby z wielu innych grup przestępczych. Prawdopodobnie ludziom, którzy przeprowadzili strzelaniny i wybuchy, obiecano dużo pieniędzy. Pieniądze mogą pochodzić od liderów Network Foxtrot, czyli kurdyjski lis, i Valley Network. Jedyne 4 dni z życia spokojnej Szwecji. Teraz, gdy nakreśliłem nieco specyfikę i częstotliwość popełnianych przestępstw, warto przybliżyć skalę zorganizowanej przestępczości w Szwecji. W 2022 roku w Szwecji zarejestrowano 388 strzelanin. Spośród nich 61 zakończyło się zgonem, a 106 osób zostało rannych. Ogólnie w 2022 roku zgłoszono około 1,44 miliona przestępstw, co oznacza, że każdego dnia popełnianych jest niemal 4000 przestępstw różnego rodzaju. Dla porównania, w Norwegii w 2021 roku popełniono 279 512 przestępstw. To dane ze strony norweskiej policji. Cofnijmy się do okresu pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. W tym czasie w mojej dzielnicy około 200 metrów w prostej linii od mojego okna było słychać wystrzały z karabinu. Choć uważa się tę część Sztokholmu za bezpieczną, zacząłem się zastanawiać, czy wieczorne spacery są tu nadal bezpieczne. Jak się wkrótce okazało, sztokholmska policja miała kilka pracowitych dni pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. Już w Boże Narodzenie, w 2022 roku oczywiście, 27-letni gangster został zastrzelony na parkingu w sztokholmskiej dzielnicy Rinkeby. Według szwedzkiej telewizji kilka wydarzeń z ostatnich dni można powiązać z morderstwem rapera Einara, które przyciągnęło wiele uwagi w październiku 2021 roku. – 28 grudnia policja aresztowała 2 nastoletnich chłopców po strzelaninie w sztokholmskiej dzielnicy Gubenien. Jak donosi Aftonbladet, w kierunku drzwi kamienicy wystrzelono 25 razy. Najmłodszy z aresztowanych nastolatków, 14-latek, został już zwolniony. Jego 15-letni przyjaciel wciąż przebywa w więzieniu i jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa. – 27 grudnia granat ręczny eksplodował na klatce schodowej budynku mieszkalnego w Sztokholmie. Według doniesień mediów jeden z mieszkańców budynku jest znajomym 27-latka, który został postrzelony w Rinkeby. Osoba, o której mowa, jest również powiązana z zabójstwem Einara ponad rok temu. Według Aftonbladet policja podejrzewa, że śmiertelna strzelanina i eksplozja są ze sobą powiązane. Zaledwie kilka minut po strzelaninie w dzielnicy Gubenien na klatce schodowej budynku mieszkalnego w Fosta
doszło do dużej eksplozji. Według policji eksplozja spowodowała znaczne zniszczenia. Również w noc przed Sylwestrem doszło do eksplozji w budynku mieszkalnym w Rågsved na południu Sztokholmu. Według policji eksplozja ma prawdopodobnie związek z innymi atakami przemocy w czasie pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. W Sylwestra jeden mężczyzna zginął, a 2 zostało rannych w strzelaninie przed McDonald's w Vällingby. Według policji w czasie strzelaniny było wielu świadków, co świadczy o pełnej determinacji sprawców do dokonania zamachu, informuje szwedzka telewizja. To tylko kilka dni, które jeszcze nie oddają skali problemu. Aby lepiej go zobrazować, przytoczę część artykułu, jaki został opublikowany na łamach Expressen, czyli jednej z najbardziej popularnych gazet w tym kraju. W całej Szwecji działa około 200 gangów spośród 8233 osób zidentyfikowanych przez policję jako członkowie zorganizowanych grup przestępczych. Aż 1202 to osoby poniżej 18 roku życia. Najwyższy odsetek przestępców gangów poniżej 18 roku życia występuje w okręgu policyjnym Midt, gdzie prawie 1/3 z niemal 1000 przestępców to nieletni. Około 70 z nich ma mniej niż 15 lat. Den unge man som ovetande släppte in rånarna är givetvis livrädd men kan inte fly. Martin Wallin, który kieruje pracą policji przeciwko przestępczości zorganizowanej w lokalnym rejonie Sollentuna w regionie Sztokholm, mówi: w dzisiejszych czasach nierzadko zdarza się, że nastolatki kontrolują gangi przestępcze i wykorzystują młodsze dzieci do zaawansowanej przestępczości. Inny policjant, Anders Joransson, stwierdził w magazynie Research and Progress: jest naprawdę wielu młodych mężczyzn, którzy są częścią przestępczej sieci. Wielu z nich to kreatywni i sprytni i prawie mili faceci, ale nie mają korzeni, nie mają standardów. Żyją między 2 światami, tym, z którego pochodzą ich rodzice, i szwedzkim. Ale nie są zakorzenieni w żadnym z tych światów. Tak więc ich normy lub brak norm są kształtowane przez rówieśników, którzy żyją w tym samym wykorzenieniu. Wielu z nich to dzieci imigrantów, którzy przybyli tu kilkadziesiąt lat temu. Są to często ciężko pracujący rodzice, którzy mają bardzo mało czasu dla swoich dzieci. Ci młodzieńcy i młodzi chłopcy to multiprzestępcy. Jednego dnia sprzedają narkotyki, następnego broń, a trzeciego dokonują napadów. Są opisywani jako niezwykle impulsywni i niezwykle łatwo obrażani. Osobiste krzywdy, jak również spory pomiędzy aktorami przestępczej areny mogą łatwo doprowadzić do przemocy, która z kolei prowadzi do aktów zemsty. Strzelanie to sposób na pokazanie swojego kapitału przemocy, zdobycie szacunku. Ale reputacja jest krótkotrwała i łatwo ją stracić. W sumie prowadzi to do większej i gorszej przemocy. To wszystko brzmi bardzo poważnie i można by się spytać, gdzie jest policja? Należy jednak pamiętać, że każdego dnia w tym 10,5-milionowym kraju notowanych jest ponad 3945 przestępstw. Dane policji są uaktualniane każdego dnia. Poniższa mapa pokazuje ilości przestępstw w wybranych gminach. Są oczywiście regiony, gdzie przestępczość jest najwyższa. To oczywiście 3 największe miasta: Sztokholm, Göteborg, Malmö. Policja wyznaczyła 60 stref lub nazwijmy to obszarów wrażliwych, które to podzielono na 3 grupy. Pierwszy obszar to strefy szczególnie wrażliwe. Co to oznacza? To jest cytat ze strony policji.
Tutaj jest trudne, prawie niemożliwe dla policji, aby wypełnić swoją misję. Występują tu systematyczne groźby i akty przemocy wobec świadków i poszkodowanych w tych rejonach. Również równoległe struktury społeczne, ekstremizm i duża koncentracja przestępców. Sytuacja w tych strefach jest uważana za priorytetową, czyli tam należy zastosować zarówno nowe rozwiązania systemowe, edukacyjne, prewencyjne i wzmożone reagowanie służb policji. Poniżej lista wspomnianych stref. Drugim obszarem to strefy zagrożone. To obszary podatne na zagrożenia, ale nie do końca spełniające definicje szczególnie narażonych. Sytuacja uważana jest za alarmującą. Oczywiście sama nazwa to jedynie slogan, jak gdyby nie było realnego zagrożenia życia i mienia obywateli, pewnie nie powołano by tych stref. Ostatnią ze stref są obszary wrażliwe, charakteryzujące się niskim statusem społeczno-ekonomicznym, w których przestępcy mają wpływ na lokalną społeczność. Mogą to być groźby, szantaż, ale także przemoc na ulicach i placach oraz jawny handel narkotykami. Sytuacja jest uważana za poważną. Te wszystkie strefy na bieżąco są aktualizowane. Jedne wypadają z listy, inne dochodzą, a jeszcze inne zmieniają status. Należy wspomnieć, że nie wszystkie obszary to strefy no-go, jak to wiele zagranicznych stacji telewizyjnych przedstawiało swoim widzom. To było medialne uproszczenie, jednak faktem jest, że wszystkie strefy uważane są za niebezpieczne. Ten film miał przybliżyć skalę zbrodni, jaka płynie przez ten piękny kraj od wielu lat. Jest ona zbyt duża, by zdławić ją w krótkim czasie. Potrzebne są systemowe rozwiązania, sprawne sądownictwo, którego poprawność polityczna nie będzie wpływać na wydanie w pełni sprawiedliwego wyroku. Jest niezbędne wsparcie rządu dla organów ścigania nie tylko w zakresie sprzętu i funduszy, ale rozszerzenie możliwości i autonomii działania wobec zorganizowanych grup przestępczych. Jakiś czas temu zrobiłem film o szwedzkiej policji i wiem, że wielokrotnie informowała rządzących, że potrzebuje wsparcia na wielu płaszczyznach. Prośby te często były zbywane rzuceniem pieniędzy na nowe radiowozy, co przecież nie mogło rozwiązać tak poważnych problemów. Mam wrażenie, że do niedawna policja łapała przestępców, a sądy kierowały ich na zbyt krótkie wczasy, na których deresocjalizacji poddawani byli współwięźniowie. Już przed samym wyjściem z przysłowiowej klatki dobrze wiedzieli, dokąd skierować swoje pierwsze kroki. Z tego, co oglądam w mediach, rząd nie zamiata już sprawy pod dywan. Jest jeszcze zbyt wiele ogólników, ale idzie to w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że policja dostanie odpowiednie wsparcie i wkrótce przestępczość zacznie spadać. W całym 2022 roku zanotowano 388 strzelanin i 90 wybuchów. Z raportu policji wynika, że tylko w styczniu tego roku strzelanin było już 35. To jest lista śmiertelnych strzelanin za 2022 rok. O historii i powodach powstania tak wielkiej fali przemocy należałoby zrobić oddzielny film. Być może pokuszę się o zrobienie takiego odcinka, ale to zależy od zainteresowania tym wideo. Przygotowanie materiału do takiego filmu wymaga wielu godzin spędzonych na szukaniu i czytaniu wielu artykułów, wywiadów i przejrzeniu innych nośników medialnych, takich jak choćby YouTube czy Twitter. Strony policji, Urzędu Statystycznego, portali dostarczających odpowiednich i sprawdzonych informacji to kolejna wytężona praca, by opowieść była rzeczowa i wiarygodna. Pozostaje tylko złożyć to wszystko w całość, napisać tekst, znaleźć lub sfilmować odpowiednie obrazy, podłożyć lektora, zrobić montaż, dodać napisy i edytować całość na YouTube. Wydaje się to takie proste.
Do czasu powstania kolejnego raportu kryminalnego polecam film Szwedzka Policja, w którym przybliżam pracę tej służby. Entuzjastów kryminalnych opowieści zachęcam do zapoznania się z filmem Napad stulecia po szwedzku i Śmierć premiera – Kto zabił Olofa Palme. Tych, którzy wolą wirtualne podróże lub po prostu interesuje ich Szwecja, polecam inne filmy na moim kanale. Wszystkim, którzy dotrwali do końca, serdecznie dziękuję. Będę wdzięczny za komentarze pod filmem. Do zobaczenia.